Był takiego wzrostu, że mówiono, iż mierzył 8 stóp i 6 cali. Kciuk miał tak ogromny, że używał bransolety żony jako pierścienia. Opowiadano, że ciągnął wozy gołymi rękami, uderzeniem pięści wybijał koniom zęby, a kopnięciem łamał im nogi. W dłoniach kruszył kamienie i rozrywał drzewa. Tak przedstawia Maksymina Traka historia Augusta. Przeszłość monety. Pastuch Germanicus Maximus. Od lat zbieram monety antyczne. W każdej z nich zaklęta jest opowieść o władcach, bogach i minionych czasach. Na tym kanale dzielę się moją kolekcją i historiami wybitymi w metalu. Denar Maksymina Traka. Tak opisuje go Herodian. W armii rzymskiej służył pewien człowiek imieniem Maksymin, którego półbarbarzyńska rodzina mieszkała w wiosce w najdalszym zakątku Tracji. Mówiono, że jako chłopiec był pasterzem, lecz w młodzieńczym wieku za rządów Septymiusza Severa został wcielony do kawalerii ze względu na swoją posturę i siłę. Wkrótce potem, wspierany przez fortunę, awansował przez wszystkie stopnie wojskowe, aż doszedł do dowództwa nad armiami i zarządzania prowincjami. Gaius Julius Verus Maximinus, znany jako Maksymин Trak. W roku 235 rozpętał się burzliwy rozdział historii Rzymu. Śmierć Aleksandra Severa zapoczątkowała kryzys III wieku, czas wojny domowej, najazdów i gwałtownej zmiany władzy. Żołnierze nie akceptowali faktu, że prawdziwą władzę cesarską dzierży matka Aleksandra, Julia Mamea, a kampanie wojenne są prowadzone niedbale i lękliwie. Legioniści okryli Maksymina purpurą i ogłosili cesarzem. Tak oto według Herodiana ledwie władający łaciną, barbarzyńca i pastuch sięgnął po najwyższy urząd w Rzymie. Do końca marca 235 roku Senat Rzymski zatwierdził tytuł Augusta dla Maksymina Traka. Po zwycięstwie nad Aleksandrem Maksymin rozpoczął rządy twardej ręki. Krzyżował ludzi, zamykał ich w ciałach zwierząt i roztrzaskiwał czaszki pałkami. A senat tak bardzo się go bał, że modlono się w świątyniach, by Maksymin nigdy nie ujrzał Rzymu, pisała historia Augusta. Dyscyplina wojskowa stała się prawem i wyrokiem. Nie wszyscy się podporządkowali. Wśród łuczników z Osroene wybuchł bunt. Przypadkowo odnaleźli dawnego konsula Kwartynusa i wbrew jego woli obwołali go cesarzem. Zginął szybko, zamordowany we śnie przez Maceda, tego samego, którego wcześniej okrył purpurą. Macedo chciał przypodobać się Maksyminowi, przynosząc mu głowę uzurpatora Kwartynusa. Zamiast nagrody został stracony. Latem 235 roku Maksymin przeprawił się przez most na Renie w pobliżu Moguntiacum, Moguncji, i wkroczył na ziemię Agri Decumates, zamieszkane przez Germanów. Prowadził niemal całą armię rzymską, legionistów, oszczepników z Mauretanii, łuczników z Armenii, Partów i niewolników wojennych. Tak kampanię Traka opisuje Herodian. Choć był na terytorium wroga, posuwał się naprzód przez długi czas, gdyż wszyscy barbarzyńcy zbiegli i nie napotkał żadnego oporu. Spustoszył więc cały kraj, zwłaszcza niszcząc dojrzewające zboża, a wsie palił po uprzednim zezwoleniu armii na grabież. Ogień bardzo szybko trawił germańskie osady i domostwa, zbudowane głównie z drewna. Maksymin posuwał się w głąb kraju, zdobywając łupy i przekazując armii całe napotkane stada zwierząt.
Zaskoczeni Germanie schronili się w lasach i na bagnach. Tam drzewa chroniły ich przed rzymskimi pociskami, a grząska ziemia zatrzymywała legionistów. Najsłynniejsza bitwa miała się rozegrać właśnie na mokradłach otoczonych lasami. Gdy Germanie rzucili się do ucieczki na rozległe bagno, a Rzymianie wahali się, czy ruszyć za nimi w pogoń, Maksymin sam wskoczył do bagna, mimo że woda sięgała powyżej brzucha jego konia. I tam własnoręcznie zabijał barbarzyńców, którzy stawiali opór. Wtedy reszta armii, zawstydzona, że cesarz sam za nich walczy, nabrała odwagi i rzuciła się za nim w bagno. Po obu stronach padło wielu ludzi, lecz choć zginęło wielu Rzymian, niemal cała siła barbarzyńska została unicestwiona, a cesarz był pierwszym mężem na polu bitwy. Bagno wypełniło się ciałami, a woda spływała krwią. Ta bitwa lądowa miała cechy walki morskiej. Cesarz powrócił do zimowego obozu w Sirmium w Panonii z jeńcami i ogromnymi łupami. Więcej odbyłem wojen niż starożytni, więcej łupów niż można się było spodziewać, tylu jeńców, że ziemię Rzymu ledwo ich pomieszczą. Chwalił się w liście do Senatu. Senat przyznał mu tytuł Germanicus Maximus, największego pogromcy Germanów. Na koniec jeszcze jedna anegdota z historii Augusta. Uwierzywszy niemal we własną nieśmiertelność z powodu swojej postury i odwagi, Maksymin był kiedyś obecny na przedstawieniu, gdzie aktor wyrecytował wersy po grecku. Tego, kogo nie zdoła zabić jeden, wielu zabije. Słoń jest ogromny, a jednak ginie. Lew jest odważny, a jednak ginie. Tygrys jest dziki, a jednak ginie. Strzeż się wielu razem, jeśli nie boisz się jednego. Cesarz zapytał, co mówi aktor. Odpowiedzieli jakieś stare wersy o przemocy. I Maksymin, trak i barbarzyńca, im uwierzył. Nie zrozumiał, że śmierć już czekała w kulisach. Jego wygląd budził grozę, a ciało miał ogromne. Trudno było znaleźć wśród wyszkolonych greckich atletów czy barbarzyńskich wojowników kogoś, kto mógłby mu dorównać. Dzięki relacji Herodiana i portretom z monet możemy dziś odtworzyć wygląd cesarza Maksymina Traka z charakterystyczną, wysuniętą dolną szczęką. Zawartość srebra w denarach Maksymina Traka była zbliżona do emisji z czasów Sewerów i wynosiła około 50% przy masie około 3 gramów. Prezentowany denar pochodzi z lat 236-238. Rewers monety z postacią Wiktorii i germańskim jeńcem u jej stóp upamiętnia zwycięską kampanię Maksymina z 235 roku. Legenda głosi Victoria Germanica, czyli zwycięstwo nad Germanami. Moneta została zakupiona w Kölner Münzkabinet. Pochodzi z kolekcji doktora Wiktora Wiszniewskiego, który nabył ją w 1977 roku od Johna Aiello. Echoes rise from the hollowed halls, shadows dance on the ancient walls. Through silent prayer the whispers flow, a river of light where spirits go. Stone by stone the story is told, a choir of time that never grows old, breathing life to the air unseen, carried by winds where spears convene, and sacred
sacred stillness, truths ignite. Embers glow in the endless rite. Stepping into the sacred streams, lost in a sea of ancient dreams. Moonlight guides the unseen choir, kindling souls